Salto w tył to element, który nie tylko efektownie wygląda, ale też angażuje do pracy całe ciało. Mimo że ten element wygląda na coś bardzo skomplikowanego, to dziś pokażemy, jak się go nauczyć krok po kroku, aby było skutecznie i bezpiecznie. Andrzej, jak szybko można się nauczyć salta w tył? To zależy od wielu czynników, ale jesteśmy w stanie to zrobić w 2, maks 3 miesiące. No dobra, a weźmy pod uwagę, że ktoś zna wszystkie ćwiczenia przygotowawcze, jest gotowy, to tak najszybciej, to jak to można zrobić? Jaki jest rekord? No są przypadki, że udało się to zrobić na jednym treningu. I to dzisiaj zrobimy. Jeśli kiedykolwiek przyszło Ci do głowy, żeby nauczyć się salta w tył na ziemi, być może stwierdziłeś, że najłatwiej będzie zacząć na trampolinie albo do wody. Nie rób tego. To wcale nie jest najlepszy sposób nauki, gdy dopiero zaczynasz. Aby zagwarantować sobie bezpieczeństwo i skuteczność nauki, powinniśmy najpierw przygotować ciało do tego elementu, następnie uczyć się metodą małych kroków, a gdy będziemy gotowi do nauki pełnego elementu, powinniśmy wykonać wszystko w bezpiecznych warunkach i najlepiej w asyście kogoś doświadczonego, komu możemy zaufać. Ja swoje pierwsze salto w tył zrobiłem na WF-ie, a później technikę doskonaliłem na sianie albo na trawniku. Niestety cała nauka trwała bardzo długo, a ja przy okazji wyrobiłem w sobie wiele błędów, które później ciężko było wykorzenić. Dlatego, żebyście Wy mogli uczyć się od razu idealnej techniki w najbardziej przemyślany sposób, do dzisiejszego odcinka zaprosiłem genialnego żółwia polskiego trickingu, czyli Andrzeja. Dzień dobry. Dzień dobry. Andrzej to obecnie trener kadry narodowej w trickingu oraz założyciel Screamo Tricks, który jest największym klubem trickingowym w Polsce. Pod jego okiem w Nowym Sączu jak grzyby po deszczu wyrastają kolejni powietrzni akrobaci. Andrzej zaczynał akrobatykę razem ze mną, na sianie i na trawniku, ale jego pasja i zaangażowanie pozwoliły mu wejść na poziom, o jakim ja mogę tylko pomarzyć. Wspólnie robiliśmy w Krakowie warsztaty z kalisteniki i akrobatyki, które cieszyły się sporym powodzeniem. Dziś to on pokaże, jak nauczyć się salta w tył. Dzisiejszy materiał będzie podzielony na 5 części i każda z nich jest bardzo ważna. Najpierw opiszemy i objaśnimy, jak powinno wyglądać idealne salto i pokażemy Wam również najczęściej popełniane błędy. Będzie też troszeczkę o tym, co trzeba w ogóle potrafić, żeby zacząć myśleć o nauce salta w tył. Następnie pokażemy krok po kroku ćwiczenia, dzięki którym nauczymy się salta. I przedstawimy Wam tipy odnośnie nauki, jak cały proces przyspieszyć, żeby był maksymalnie efektywny. Salto w tył zaczynamy od wykonania przysiadu na całych stopach, a ręce idą za plecy. Następnie ramiona zaczynają dynamiczny ruch nad głowę, nogi się prostują i wykonujemy wyskok w górę. Do tej pory jest dość prosto, ale teraz następuje to, co w salcie najważniejsze, czyli rotacja. Aby ją wykonać, należy przyciągnąć dynamicznie kolana do klatki, a ramionami chwycić się za kolana. Jeżeli nie zrobimy żadnego błędu, powinniśmy w pozycji kucznej obrócić się przez głowę. Potem wystarczy wyprostować nogi i bezpiecznie wylądować. Dalej wydaje Ci się to trudne? Zaraz zobaczysz, jak nauczyć się salta krok po kroku. Przed rozpoczęciem nauki sprawdź, czy potrafisz. Przyciągnąć kolana do klatki w zwisie lub w leżeniu na plecach. Czy jesteś w stanie zrobić przewrót w tył, taki jak na WF-ie? Nie musisz skakać wysoko, ale musisz być w stanie choćby oderwać się od ziemi. Trzeba też umieć zrobić przysiad do 90 stopni na całych stopach. Żeby robić salto, nie trzeba być super wyrzeźbionym, ale nie powinno się mieć też dużej nadwagi. Przysiad na całych stopach. Obszerny zamach prostymi ramionami. Ręce prowadzą ruch, gdy ramiona idą w górę, następuje odbicie.
Gdy ciało jest w powietrzu, przyciągnij dynamicznie kolana do klatki. Wszystko wykonujemy jak w poprzednim ćwiczeniu, ale w momencie, gdy kolana idą do klatki, ręce z góry wracają do kolan. Piąte ćwiczenie to wstęp do nauki rotacji. Idealnie byłoby mieć do dyspozycji dużą miękką kostkę albo stertę materacy. Stajemy tyłem do materacy i wykonujemy wszystko tak jak wcześniej. Jednak w tym przypadku staramy się w pozycji kucznej wylądować plecami na podwyższeniu. Idealną pozycją po lądowaniu jest takie ustawienie ciała, aby kolana były nad głową. Jeśli nie masz podwyższenia, to znajdź kogoś, komu możesz zaufać i kto Cię odpowiednio zaasekuruje. Gdy wszystkie ćwiczenia wykonujemy poprawnie, teraz przychodzi pora na próbę właściwą. W tym momencie niezbędna będzie osoba do asekuracji, która pomoże nam wykonać pierwsze salto w sposób bezpieczny, dzięki czemu przełamiemy pierwszy strach. Jeśli mamy do dyspozycji basen z gąbkami, to jest to idealna sytuacja, bo wtedy nie ma strachu, wystarczy zrobić. Mimo tego, że umiem salto, to jednak się boję trochę, ale A jak nie macie basenu z gąbkami, to zaraz pokażemy alternatywę. tak. Dawaj. Nie no, boję się. No, dawaj. No. Dobre! Co? To tak się powinno uczyć, no moi drodzy. Ja się bardzo bałem, ale już się nie boję. Jest jeszcze drugi sposób asekuracji, który teraz pokażemy, a będzie on bardziej praktyczny w momencie, gdy nie mamy basenu z gąbkami i wykonujemy salto na materacu. W pierwszych próbach to asekurujący wykonuje największą robotę. To on musi zdecydować, w jaki sposób przytrzymać ćwiczącego. Najbezpieczniejszy chwyt to chwyt głęboki, całym ramieniem. Jeśli ktoś się czuje pewnie i wykonuje ćwiczenie powtarzalnie, można asekurować samą dłonią trzymając za plecy, drugą ręką wspomagać rotację pchając za kolana. Dalej wszystko jest w głowie ćwiczącego. Jeśli się czuje pewnie, to stopniowo asekuracja może być mniejsza, aż do samodzielnego wykonania salta. A potem tylko doskonalenie, doskonalenie i jeszcze raz doskonalenie. Na początku wyjdzie jedna próba na 10, potem 3 na 10, potem 7 na 10, potem znowu 2 na 10, aż w końcu będą wychodzić wszystkie. Gdy uczysz się salta, uważaj na te błędy. Słaby zamach ramion. Wyskok do przodu lub za bardzo w tył. Przyciągnięcie klatki do kolan. Pamiętaj, to kolana mają iść do klatki nieodwrotnie. Inaczej nie będzie rotacji. Pięty do pośladków. Brak koordynacji. Nadmierne odchylanie głowy. Pochylanie pleców w przód podczas przysiadu. Na koniec kilka porad. Trenuj często, ale krótko. 3-4 razy w tygodniu po 15-30 minut. Zbyt długi trening i towarzyszące temu zmęczenie spowodują problemy w utrwalaniu poprawnego wzorca. Trenuj z kimś, do kogo masz zaufanie. Jeśli masz dostęp do sali gimnastycznej, skorzystaj. Jeśli nie, zadbaj o to, aby w razie upadku lądować na czymś miękkim. Nie polecamy tutaj szklanego stołu. Mimo że salto to jeden ruch, składa się z wielu drobnych elementów, które wcześniej ćwiczyliśmy. Staraj się wykonać wszystko po kolei i płynnie, aby jeden ruch wynikał z drugiego i go napędzał. W tym materiale macie wszystko, co potrzeba, żeby nauczyć się dobrego salta w tył. A jeśli ta tematyka Was interesuje, to śledźcie nasze kanały na YouTubie oraz Instagrama. A żeby udowodnić Wam, że ta technika działa, salta w tył nauczymy naszego kamerzysty Szymona. Serio? No a co, nie jesteś gotowy? Dawaj, spróbujemy. Teraz, tak w tym momencie? No jasne, Tak chodź. jest, chodź. No dobra.